Nazywam się Aneta Sowa. Jestem kierownikiem grup usługowych w firmie Arma. Zajmuję się ochroną i sprzątaniem. Mam pod sobą ponad 120 osób. Odpowiadam za rekrutację, za zatrudnienie, za wdrożenie do pracy pracowników i ochrony i sprzątania. Odpowiadam również za kontakt z kontrahentami. Przez 9 lat byłam takim zwykłym pracownikiem ochrony. Pracowałam w bankach, głównie w bankach, z bronią też. Zrobiłam licencję pracownika ochrony drugiego stopnia, tak zwaną licencję kierowniczą, bo chciałam coś wyżej, więcej robić. W związku z tym, że chciałam więcej, poszłam na studia. Dzieci urosły troszeczkę, to poszłam na studia 5-letnie magisterskie na kierunku administracja transgraniczna, bezpieczeństwo wewnętrzne. Zawsze chciałam robić więcej niż to, co robiłam w poprzedniej firmie. Chciałam coś rozwijać się, coś działać, natomiast tam nie bardzo dawałam rady. Największe trudności sprawiało pogodzenie pracy z rodziną, z wychowaniem dzieci. Pracowałam po 12 godzin na dobę. Były dniówki albo nocki. Oprócz tego w systemie zaocznym studiowałam, więc były to weekendy. I pogodzenie tego wszystkiego było dość takim karkołomnym działaniem. I wymagało naprawdę sporej ekwilibrystyki. Natomiast dzięki pomocy mojego męża, moich rodziców udało się i skończyłam studia. Chciałam iść wyżej, chciałam awansować. Niestety w mojej firmie poprzedniej nie było to możliwe. Taki szklany sufit i nie było możliwości, żeby się przedostać. Dlatego postanowiłam, że coś z tym zrobię i zmieniłam pracę. Moje mocne strony to głównie to, że jestem ambitna i staram się dążyć do celu. Jeżeli sobie jakiś cel przed sobą postawię, to staram się go osiągnąć. Jestem pracowita, jeśli coś chcę, to staram się to osiągnąć. Lubię wyzwania, lubię nowości, lubię jak coś się dzieje. Jestem z natury osobą energiczną i lubię jak jest ruch, jak coś się dzieje i mam w tym udział, że mogę coś zadziałać, mogę coś zrobić. Jestem otwarta bardzo, dobrze mi się rozmawia z ludźmi i widzę to przy moich pracownikach, że oni też lubią ze mną rozmawiać i to mnie cieszy. Uważam, że taką najważniejszą rzeczą, jaką mogę dać jakąś radę dla innych pań, to żeby się właśnie nie poddawały, żeby były cierpliwe i wierzyły, że może się udać, że może dzisiaj jest źle, może jutro będzie źle, ale pojutrze może być lepiej, że nigdy nie będzie tak, że zawsze będzie źle, że nie wolno się poddawać, że nawet jak upadłyśmy, to trzeba wstać, otrzepać spódnicę i iść dalej. I że jeżeli ma się jakiś cel, jeżeli się o czymś marzy i chce się coś osiągnąć, to nie wolno się poddawać i należy do tego dążyć, starać się, nawet jak za pierwszym razem się nie uda, to za drugim będzie lepiej. I to jest, uważam, najważniejsze. Jeśli o mnie chodzi, to takie umiejętności, które ja posiadam, które są potrzebne w mojej pracy, to głównie cierpliwość, dlatego że większość osób, z którymi współpracuję,
są moimi pracownikami, to są osoby niepełnosprawne. I niektóre te osoby mają schorzenia psychiatryczne. I z nimi też trzeba inaczej troszkę rozmawiać. Trzeba się tego nauczyć. I trzeba mieć do nich dużo cierpliwości, ale to procentuje, bo się ma potem z tymi ludźmi świetny kontakt. Trzeba też być empatycznym, wczuwać się w ich sytuację, ale z drugiej strony trzeba też czasem być twardym. Trzeba rozgraniczyć, kiedy można być takim, kiedy można być takim, żeby nie przesadzić w którymś kierunku. I myślę, że daję sobie z tym radę, bo widzę to. Widzę to po moich pracownikach, widzę to po tym również, jak moi szefowie twierdzą, że sobie daję radę i mówią, że naprawdę osiągam to, co oni chcieli, żebym osiągnęła, to osiągnęłam to i są zadowoleni z mojej pracy. Daje to takiego kopa i taką motywację do dalszej pracy i do pracy nad sobą też, żeby być coraz lepszym. Gdy zaczynałam, byłam prowadzona przez moją koleżankę, panią kierownik. To ona mnie nauczyła dużo rzeczy i bardzo korzystam z tej wiedzy. Dzięki niej jestem pewnie tym, kim jestem i zachowuję się tak, jak się zachowuję, bo bardzo dużo dzięki temu uzyskałam. W tej chwili ja mam pod sobą osobę, którą przeszkalam i staram się robić to podobnie, jak mnie uczono. Myślę, że jestem dobrym nauczycielem, dobrym mentorem, ponieważ nowa pani kierownik daje sobie radę. Jest coraz lepsza. Pracowała kiedyś też w dozorze, natomiast nigdy nie miała do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. To jest zupełnie inna specyfika pracy. Może nie zupełnie, ale trochę inna i trzeba się jej nauczyć, więc trochę musiała przestawić się, ale daje radę, coraz lepiej idzie, coraz łatwiej nawiązuje kontakt z tymi ludźmi. Ma już kilka obiektów, paręnaście osób i widzę, że sobie daje radę. Podobnie sobie daje radę z sprawami stricte technicznymi, z sprawami z komputerem, z dokumentacją, ale kontakt z ludźmi też ma coraz lepszy, więc myślę, że to też trochę dzięki mnie.